Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy podróżowali po Niemczech w okolicach Mozeli. A że w Niemczech nie tylko nad Mozelą obowiązuje euro, więc podróż ta będzie wygodniejsza i tańsza dzięki karcie oraz aplikacji Zen, dzięki którym złotówki można korzystniej wymienić na euro. Partnerem tego odcinka jest Zen. Szanowne i szanowni, kontynuujemy naszą niemiecką podróż. Nie zmieniamy kraju związkowego. Jesteśmy cały czas w Nadrenii i Palatynacie. No i mamy rzekę. W poprzednim odcinku mrugnęła wam tylko wielka rzeka, mianowicie Ren, ale to nie jest Ren. To jest jego, to uwaga ważna dla krzyżówkowiczów zwłaszcza, to jest jego lewy dopływ. To jest mianowicie Mozela. Mozela, która wypływa z południowych Wogezów we Francji, no i płynie przez Luksemburg oraz Niemcy. I jest przepiękna. Jesteśmy w jej środkowej części, która wspaniale meandruje. I oczywiście sama rzeka jest cudowna, ale również cudowne jest to, co mamy na jej brzegach. To jest jedno z najładniejszych miejsc pod wieloma względami. Abstrahując już od piękna przyrody, to jest również jedno z najwspanialszych miejsc winiarskich w Europie. Jak się zapewne domyślacie, zafundowaliśmy sobie rejs po Mozeli. Niedługi, godzinny, najkrótszy jaki był. No bo pięknie jest przyjrzeć się temu wszystkiemu z perspektywy rzeki. Ale tak naprawdę najpiękniejsze rzeczy czekają nas na brzegu. Choć i tutaj będziemy już mieli okazję zapoznać się z tutejszym skarbem, z lokalnym terroir mianowicie. Rzeka wspaniale meandruje, a jej dolina, jej brzegi to są bardzo często takie strome zbocza. To jest taki jar, dolina i te zbocza najczęściej porośnięte są winnicami. Winnicami, które rodzą rzecz legendarną. Miejscowy Riesling, mozelski Riesling to klasa sama w sobie. To legenda i właśnie w tych dekoracjach po raz pierwszy się tu z nią zapoznaję. Tym razem, bo nie jestem po raz pierwszy nad Mozelą, jeśli jest się człowiekiem odpowiedzialnym za jedzenie tego świata, a przynajmniej tego fragmentu owego świata, za europejski świat, no to nad Mozelą trzeba było wcześniej być. Ale że lubię pić wino i do tego coś pogryzać, więc wziąłem dwie rzeczy. Flammkuchen, czyli alzackie podpłomyki z cebulą, szpekiem oraz śmietaną w typie crème fraîche. Alzacja niedaleko, no więc Flammkuchen się szerzą, a to jest rzecz już typowa, miejscowa, mianowicie sałatka ziemniaczana, kartofelsalat i dobre parówy. Ale zacznijmy od sałatki. W poprzednim odcinku mówiłem głównie o ziemniakach, choć winorośl była dookoła. Teraz proporcje będą odwrotne. Będzie więcej o winie, ale o ziemniakach nie zapominamy. No więc kwaśna, jak to w Niemczech, ale nie przekwaszona. Teraz jakość tego. To powinno chrupnąć pięknie. Nie jadam często takich rzeczy, ale jeśli to było gotowane albo na parze, albo we wrzątku, który jest wyłączony, to jest ok. Gdybyśmy to gotowali w wodzie, to by popękało i swój smak w wodzie oddało. Jest idealne. Tego typu kiełbasy są palone, więc nie ma sensu ich gotować. Trzeba je tylko zagrzać. Teraz Flammkuchen.
To jest tak nacięte, trochę jak pizza i to się je łapami. Cieniutki podpłomyk, no taki nawet macę trochę przypominający. Niezwykła prostota. No ale to już proste nie jest. Złożony, kompleksowy, wspaniały mozelski Riesling. Naszą rzeczną podróż rozpoczęliśmy i kończymy właśnie w tym miasteczku, Bernkastel-Kues. To jest w tej chwili jeden organizm miasteczkowy, ale kiedyś to były dwa osobne byty. Na tym brzegu rzeki mamy Bernkastel, a tam Kues. Kues, no wioska, ale co ciekawe, ma ona swoją polską nazwę. Kuza, mianowicie w średniowieczu żył tam słynny filozof Mikołaj z Kuzy. Tak się go w polskiej historiografii określa. Przybijamy i dzisiaj troszkę, a jutro jeszcze więcej. Instytucję budki z piwem znamy wszyscy i w dodatku w kraju naszym budka z piwem, ten termin, nie ma specjalnie pozytywnej konotacji. Choć oczywiście to się zmienia. W tej chwili piwo sprzedaje się znacznie bardziej cywilizowanie niż w czasach PRL-u. Ale tutaj są również budki z winem. No bo wysiedliśmy z owego rejsu i zaraz przy przystani, już na górze, na coś takiego się od razu natknąłem. No więc nie można było z okazji nie skorzystać. Dobra, najpierw ceny. Butelka wina Rieslinga zamówionego na pokładzie w restauracji, w miejscu całkowicie turystycznym kosztowała 19,50 €. Nie wydaje mi się to wygórowaną ceną. Tutaj kupiłem butelkę wina za 14 € i podano mi zimniutkie. Bardzo ciekawa rzecz. Ja będę jeszcze dużo o miejscowym winie mówił i o Rieslingach też, ale to jest coś, o czym wiedza wcale nie jest powszechna. To jest mianowicie Pinot Noir. Tak, bo to jest dość chłodne siedlisko. W związku z tym pinoty udają się tutaj rewelacyjnie. I w ogóle Pinot Noir to już nie tylko od dawna Burgundia, to również Niemcy. A to jest Pinot Noir Rosé, czyli ta maceracja na skórkach była króciutka. Zobaczcie, budka, jeszcze raz. Dostałem normalne szkło. To nie jest jakiś jednorazowy kubek. Dostałem zimniutką butelkę. Powiecie, to się ogrzeje. Nie, bo 4 inne kieliszki są schowane i reszta też tego spróbuje. To nie tylko dla mnie. Ja jeszcze dzisiaj będę gadał. Spróbujmy wina. No po prostu piękne. Piękne. Owocowe, truskawkowe w nosie, takie dojrzałe truskawki. No po prostu ekstra wino. No, taki niezobowiązujący roziak. No i jakoś dotrwamy do kolejnej przecznicy. Rozpętała się burza, ale na szczęście nadeszła też pora kolacyjna, więc i tak musieliśmy się schronić pod dachem. Musieliśmy, ale i chcieliśmy, no bo trzeba coś zjeść. Oczywiście restauracji jest tutaj co niemiara, ale chciałem odwiedzić miejsce, w którym podają przez siebie wytworzone wina. I do tego wina podają typowe miejscowe przekąski. No coś tak jak Heuriger w Austrii, jak Buschenschank ma określoną liczbę rzeczy i to w zasadzie jest niezmienne, tak i tutaj do wina podaje się w zasadzie żelazny zestaw. Na ciepło są tylko zupy, wzięliśmy rzeczy na zimno. Typowe niezwykle. To się nazywa Winzerwesper i jest po prostu zestawem pieczywa żytniego, nakminkowanego i takiego ciemnego, pełnoziarnistego, a do tego kompozycja wędlin, cebuli, korniszonów
oraz sera. Są też małe pomidorki, no i jest masło. A jakże? To jest to. To jest coś, co nazywa się sałatką, ale tak naprawdę nie jest rzeczą roślinną, gdyż jest to wurst salat, czyli sałatka z kiełbasy. Kiełbasa w typie serwolatki, która jest pokrojona w paseczki i podana razem z cebulą w takiej kwaśno-słodkiej zalewie rodzaju winegretu. Ta cebula jest wcześniej również w tejże zalewie marynowana. Jest to uroczo proste. I cóż mam wam powiedzieć, to jest dobre. Oczywiście pod warunkiem, że lubimy tego typu kiełbasę. To się nazywa Weinkäse. Jest serem z czerwoną skórką, czerwona pleśń, bardzo mocno nakminkowanym. Do tego cebula oraz chleb. Ten ser pewnie niezły zapach wydaje. Dobra, cebula jest tu ważna. Chleba na razie nie jem. Mocniej pachnie niż smakuje. No do tego oczywiście miejscowy wytrawny Riesling. To jest kompozycja jakże prosta i jakże logiczna. I mogę wam powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jutro, to znaczy za chwilę, widzimy się znowu. Dużo wczoraj wieczór myślałem o owej wurst salat. No i na Boga, przecież jest to koncepcja niemal identyczna jak czeskie utopęce. Tam się w zalewę octową kładzie całe serdle, a tutaj w paski kroi kiełbasę. No i nawet mi się śniło, że pływam w takim wielkim słoju pełnym octowej zalewy. Nie wiem, czy to ja byłem pomniejszony, czy też cała reszta powiększona, ale pływałem w tym słodko-kwaśnym płynie, przedzierałem się przez wielkie kawały cebuli, przez ogromne ziarna bobkowego ziela wielkości boi. Obudziłem się z postanowieniem, że dzisiaj już wurst salat nie jemy. Dzisiaj zwiedzamy Bernkastel. No to wygląda jak miasteczko z bajki. Jest cudne, niewielkie, nogi nam się specjalnie nie zmęczą, ale przejść tutaj wiele trzeba. Przejść na maleńkiej przestrzeni, na szczęście. Jeśli ktoś lubi budownictwo szachulcowe, zwane u nas popularnie pruskim murem, no to tutaj szczęśliwy będzie niezwykle. Oczywiście pruski mur to jest określenie dość umowne, no bo my historycznie nie jesteśmy w Prusach. My jesteśmy bardzo blisko granicy francuskiej, dzisiejszej granicy francuskiej, bo jesteśmy blisko granicy z Alzacją. A Alzacja, jak wiadomo, przechodziła z rąk do rąk. Raz Francja, raz Niemcy i na odwrót. Jeśli myślicie, że tylko rynek jest tutaj wyniuniany, no to jesteście w błędzie, bo te kilkanaście uliczek wokół niego, no czyli w zasadzie całe Bernkastel, wygląda tak samo pięknie. Miasteczko ucierpiało nieco w czasie II wojny światowej, ale tak naprawdę głównie to, co stało najbliżej rzeki, gdyż Brytyjczycy bombardowali most pomiędzy Bernkastel a Kues. No i przy okazji trochę zniszczeń na nabrzeżu było. A tutaj wszystko zostało. Niektóre z tych kamienic właśnie w takim szachulcowym stylu pochodzi z wieku XVI. To jest prawdziwa perełeczka. Dawna brama miejska, chciałoby się powiedzieć, ale trzeba dodać, że choć stara, jest i współcześnie bramą miejską, bowiem miasto ze względu na ukształtowanie terenu wcale się nie rozrosło, no bo nie mogło. Z jednej strony rzeka, a z drugiej strony wzgórza. I tak jak przed wiekami, na tych wzgórzach wszędzie winnice, a w tych zboczach piwnice z winem.
Ta piwnica ma blisko 400 lat. No jest po prostu jamą wyżłobioną w zboczu. I właśnie tutaj możemy najlepiej wniknąć w miejscowe terroir i zobaczyć, dlaczegoż to wino stąd, z Nadmozeli, ma taki niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju smak. Najlepiej zobaczyć to w tym miejscu, no bo co tutaj mamy? Tutaj mamy taki dawny system odprowadzania nadmiaru wody z winnicy. No bo tam na górze dość stromo rośnie winorośl i kiedy nadmiar wody tam się gromadzi, przesącza się przez owe skały i tutaj wypływa. Ale co to jest za kamień? To są mianowicie wapienne łupki. Wapienne łupki, które odpowiadają za mineralność owego wina. Zobaczcie, co pływa na tej wodzie. To są właśnie minerały z owego kamienia, które woda zbiera, ale przecież zbierają to również korzenie winorośli. One tutaj, po pierwsze dlatego, że jest kamień, a po drugie dlatego, że te winnice bardzo często są stromo położone, one tutaj, czyli korzenie, muszą bardzo głęboko wniknąć w ziemię, przedzierać się przez to podłoże, no po to, żeby krzew zachował stabilność i po to, żeby mógł się napić, żeby mógł się odżywić. I wówczas czerpie z tego terroir to, co potem znajdujemy w winie. Przyroda z niewielką ludzką ingerencją. Pospołu można czynić cuda. Winny skarbiec, czyli trezor. Tutaj przechowuje się najcenniejsze butelki z najlepszych roczników. O ile współcześnie większość wina, która trafia do handlu, a zwłaszcza wina białego, powinna być wypita w ciągu 3-4 lat od powstania, tak, są takie białe wina, a dotyczy to zwłaszcza Rieslinga, a zwłaszcza tutejszego Rieslinga, wina o wspaniałym potencjale starzenia. Uważa się, że do dzisiaj najlepszym rocznikiem w XX i w XXI wieku dla Rieslinga z Nadmozeli był rok 1921. I proszę sobie wyobrazić, że zdarzają się butelki z tegoż właśnie rocznika, które dzisiaj nie tylko są pijalne, są wręcz wspaniałe. No, ta mineralność, ten lekko nawciany zapach. Każdy, kto trochę Rieslinga wypił, pijąc go z zawiązanymi oczyma, będzie wiedział dokładnie, o co chodzi. No i teraz ważna uwaga. Otóż te wina, które mają być wypite dość szybko, są zakręcane, natomiast te, które mają potencjał do przechowywania, są zakorkowywane. I oczywiście po jakimś czasie, jeśli one są z 21 roku, trzeba je przekorkowywać. Ale czy to znaczy, że wina zakręcane są gorsze od tych z korkiem? Nie, to tylko znaczy, że te zakręcane mają być pite młode i świeże, a te z korkiem najczęściej nadają się do właściwego przechowywania przez lata. Tylko tyle, aż tyle. Ponieważ edukacja jest najważniejsza, więc chciałem teraz Wam pokazać coś w rodzaju mini muzeum, ekspozycji. To jest miejsce opowiadające o lokalnym terroirze. Zacznijmy od tego, że sam się utwierdzam w tym, co powiedziałem wczoraj. Tak, Mosela jest lewym dopływem Renu. A my jesteśmy właśnie w tym miejscu, w Bernkastel, czyli po tej właśnie stronie rzeki. No i ten odcinek między Trewirem a Koblencją, gdzie też Mosela wpada do Renu, to jest po prostu cudo. Cudo przyrodnicze, ale i cudo winiarskie. Zresztą wino tym się różni od innych napitków alkoholowych, na przykład piwa czy też wódki, że piwem i wódką musi się zająć człowiek, a do wina potrzebny jest tylko wyciśnięty sok z winogron i reszta dzieje się sama. Ale dlaczego wino ma różny smak w różnych miejscach na świecie? No, terroir i gleba.
to są właśnie owe łupki. Tutaj oczywiście dawno temu było dno morza. No i to jest po tym pozostałość. Te łupki są również wykorzystywane w starej miejscowej architekturze, gdyż to jest lokalny rodzaj dachówki. Tych sal ekspozycyjnych jest tutaj mnóstwo, można sobie założyć taki przyrząd i to wszystko oglądać, ale ja chcę wam teraz pokazać taki kondensacik, pokazać wam coś, co jest najważniejsze. Piękny stół, który również jest poglądowy, bo ten odcinek Mozeli, o którym mówiłem, to jest jeden wielki meander. Ta rzeka tak się wspaniale wije, no i rodzi między innymi, dzięki niej, między innymi rodzą się takie rzeczy. Mam tutaj butelkę Rieslinga, jednego z najprostszych. No widzicie, zakrętka, a więc jest on do wypicia w miarę szybko. On kosztuje w sklepie tego typu Riesling między 5 a 8 euro, więc cena nie jest wygórowana. Nie jest to wino oznaczone jako trocken, ale Feinherb. To jest jakby stopień wyżej. Mianowicie, jeśli jest bardzo pokaźna kwasowość, a wina stąd mają takową, to wówczas zostawia się trochę więcej cukru resztkowego. No, trudno o tym powiedzieć, by to było wino półwytrawne, ale słodycz doskonale współgra z ową bardzo mocną kwasowością. To jest balans i nie mamy odczucia, którego ja przynajmniej nie lubię, jak piję wino poza winem deserowym, nie mamy poczucia tego uderzenia cukru. Jest w nosie to, co w wielu Rieslingach jest i co w nich być powinno, czyli właśnie ten taki zapach nafty. Tak, to jest świetne, codzienne wino. Tych sal jest tutaj mnóstwo. Żeby zrozumieć, co się ma na talerzu, albo żeby zrozumieć, co się ma w kieliszku, trzeba poznać daną ziemię. A daną ziemię można poznać, zwiedzając ją i w takich miejscach jak to przyjrzeć się temu jeszcze bliżej, detalicznie. W mieście spotkamy kilka charakterystycznych domów o niezwykłych kształtach, polegających na tym, że ich podstawa jest mniejsza niż piętro albo też piętra. O co chodzi? No, a w zasadzie o co chodziło? O podatki niegdyś. Otóż płacono je za wielkość budynku po obrysie na parterze. Więc jeśli ten obrys na dole był mniejszy, no to można było powiększyć górę i w ten sposób mieć większą budowlę za mniejsze pieniądze. Ale to cały czas stoi, a niektóre z nich są z XVI wieku. Pora zwilżyć gardło, gdzie możliwości jest mnóstwo. A na przykład tutaj. Oto eleganckie połączenie delikatesów, sklepu z winem, z winnym barem. No i poprosiłem o coś, czego jeszcze nie pokazywałem, a o czym warto wspomnieć. Tutejsze wina, zwłaszcza Riesling, charakteryzują się bardzo wysoką kwasowością. Zatem udają się doskonale w postaci musującej, w postaci sekta. No, Szampania, czyli najsłynniejszy region, w którym robi się wina musujące, najsłynniejszy na świecie, jest bardzo chłodnym z punktu winiarskiego miejscem i w zasadzie poza szampanem żadne inne wino się tam nie udaje, jest za chłodno. Ale jeśli jest chłodno i mamy właśnie kwasowość w winie, to się świetnie sprawdza przy bąblach. Tu mam klasycznego sekta. Klasycznego sekta w postaci trocken, czyli wytrawnej, ale w określeniu win musujących nie jest to najbardziej wytrawna rzecz, brut albo ekstra brut nawet, to są rzeczy najbardziej wytrawne. Nie jest to metoda szampańska, to jest metoda Charmata, czyli naturalna fermentacja w tankach bez refermentacji w butelce. Ale szata bardzo elegancka. Nos, no również rieslingowy. To jest
taka wizytówka. Jak nie jesteście wprawni w winie, to Riesling da się pokochać od razu, bo rozpoznacie go bez trudu. Nos jest tak niezwykle właśnie naftowo charakterystyczny. Myślę, że na platformach wiertniczych muszą pić wyłącznie Rieslinga. Albo mogą pić wodę i wąchać powietrze. Będzie im się wydawało, że właśnie Rieslinga piją. Usta. No piękna rzecz, piękna rzecz. W dodatku niekosztowna wielce. Wierzajcie mi, tutejsze wina, wyjąwszy te najstarsze okazy specjalne, selekcjonowanych gron, najczęściej słodkie, to są rzeczy naprawdę na każdą kieszeń. Przyjechać tu, spacerować i popijać. Czy są jakieś piękniejsze inne rzeczy na świecie? No może ewentualnie partyjka bierek albo warcabów. Moi drodzy, to, że pokazuję wam tutaj proste potrawy, nie oznacza to, rzecz jasna, że nie ma tu wykwintnej kuchni. Jest całe mnóstwo. W tych pięknych miasteczkach mamy doskonałe restauracje z kuchnią międzynarodową również i taką miejscową, trochę sfrancuziałą. No ale nie chodzi przecież o to, bo nie jest to sztuka, by wszędzie poruszać się i chodzić do tych wykwintnych miejsc. Chodzi o to, by dotknąć korzenia, by pokazywać rzeczy najprostsze, takie, które na co dzień w danym miejscu się jada. No i mam dla was kolejną taką rzecz, którą sam przygotuję. Rzecz, którą po prostu ubóstwiam. Mianowicie Bratkartoffeln, czyli smażone ziemniaki. No powiecie, a cóż takiego jest skomplikowanego? Wystarczy wziąć ziemniaki i usmażyć. Otóż nie. Pokażę wam krok po kroku, jak to zrobić. Zacznijmy od odmiany. Ta akurat to jest odmiana Corina. Odmiana typu B, czyli ogólnoużytkowa, ale trochę, jeśli chodzi o zawartość skrobi, oscylująca w stronę A, czyli w stronę odmian sałatkowych. Nie wolno do Bratkartoffeln brać ziemniaków typu kulinarnego C, albo, czyli tych najbardziej sypkich, albo B w stronę C, gdyż one się rozpadną, ponieważ robiąc Bratkartoffeln, najpierw ziemniaki musimy w mundurkach podgotować. One mają być półtwarde i następnie będziemy działać dalej. Zatem dobór właściwych ziemniaków, nie tylko w tym wypadku, ale w wypadku każdego dania jest kluczem do ziemniaczanego sukcesu i do ogólnoludzkiego szczęścia. Obrane i jeszcze gorące, no wyglądają po prostu jak z ziemniaczanego foldera modowego. Gdyby był ziemniaczany Vogue, to one by się na okładkę nadawały. Dobra, rozgrzeję już pod patelnią, gdyż potrzebujemy teraz bardzo mocnego ognia. Potrzebuję tłuszczu albo masło klarowane, czyli mówiąc tutejszą terminologią Butterschmalz, albo olej. To zostawiam do waszego uznania. I teraz pokażę wam, o co w tym wszystkim chodzi. No chodzi mianowicie o to, by te ziemniaki, przetnę je tak najpierw, w środku były jeszcze lekko twardawe, ale zobaczcie, po tym też można ilość skrobi w ziemniaku sprawdzić. Przecinam i nóż jest prawie czysty. Gdyby to był ziemniak typu kulinarnego C, to by było całkowicie usmarowane. To bym miał już tu mnóstwo kawałków kleistych na nożu. A tak, teraz kroję piękne półplasterki, bo najpierw wzdłuż na pół pocięte. Całe plastry byłyby za duże i czekamy, aż złapie temperaturę Butterschmalz, co już się dzieje. Pogoda dzisiaj lekko niestabilna, przed chwilą piękne słońce, teraz wicher, chmury, ale póki nie pada, póty możemy gotować. Pojawiła się osłonka, wieje stamtąd. A tutaj
na samym początku potrzebujemy mocnego ognia i potrzebujemy hajcu, ponieważ, o, słyszycie ten dźwięk? Ziemniaki muszą od razu złapać temperaturę. Ja wiem, jest tu krzywo, nierównomiernie jest tłuszcz na patelni rozłożony, ale za chwilę będziemy działać. Zsuwamy korinnę, która się nie obrazi za to, że jest zanurzona w czymś wrzącym. Wrzątek, przebywanie we wrzątku to jest również ziemniaczana natura. O, rozkładam to równo i to za chwilę będzie z jednej strony całkowicie rumiane. Oczywiście, kiedy się gotuje ziemniaki w mundurkach, to nawet jak się wodę posoli, ta sól bardzo słabo wnika do środka, więc należy się temu trochę soli. No i należy się jeszcze coś. Troska, opieka. Trzeba zmieniać strony. Można to robić rzecz jasna, o właśnie w ten sposób, szpatułką, ale można to robić jeszcze prościej. No po prostu tak. Bacząc tylko, by tłuszcz na nas nie prysnął. I czekamy, aż zacznie się lekko brązowić, wtedy będziemy opiekować się ziemniakami dalej. Nad nami robi się stalowo, w stalowych burzach. Ernst Junger, polecam, doskonała lektura. Ale na patelni złoto i ziemniaki zaczynają łapać kolor. Więc teraz dopełniamy je odrobiną w drobną kosteczkę pokrojonego szpeku. Nie przeginamy, to nie ma być szpek z ziemniakami, lecz ziemniaki ze szpekiem. Teraz do tego trochę cebuli, no też jest jej tutaj nieco za dużo. I rzecz nieobowiązkowa, ale moim skromnym zdaniem niezwykle wskazana. Mianowicie Kümmel, czyli kminek, który nie chce się otworzyć, chociaż się otwierał wcześniej. O, dźwięki. Co jest tam do kata? A, to jest sprytne zamknięcie. Tak, trzeba chronić kminek przed dziećmi. Jak się dzieci najedzą kminku, to potem nie będą go chciały jeść w dorosłym życiu. A to byłaby wielka strata dla ludzkości i dla cywilizacji. No i teraz działamy dalej, czyli po prostu robimy tak. Widzicie, jakie rumiane oblicze tutaj pokazują, przecudne. Zarówno cebulę, jak i szpek również muszą złapać temperaturę. Jeśli zaraz zacznie lać, to co zrobimy? Rozepniemy parasol, który tak naprawdę wedle logiki nie powinien chronić przed deszczem, tylko przed słońcem. Parasol przed słońcem, parapluie to jest ochrona przed deszczem. Ale cóż, język kieruje się swoją logiką. Ważne, że logika Bratkartoffel jest żelazna i niezmienna. Czy widzicie, co się tam dzieje? To zaraz przyjdzie tutaj. No już kropi, więc błyskawicznie, muszę kończyć. Położyłem jeszcze na patelnię 2 bratwursty. One są gorące, no zaczynają łapać kolor. Przydałoby im się jeszcze 2-3 minuty, ale nie mamy czasu, gdyż nas tu zaraz zaleje. A to, co najważniejsze, już jest dobre. Czyli Bratkartoffel. Trzeba naprawdę postępować wedle tych wskazówek, o których mówiłem, byśmy mieli cudowne, smażone ziemniaki, które nam się nie rozpadną podczas konsumpcji i oddadzą właściwie swój smak. A bratwurst już wygląda gorący, elegancko. Wygląda to elegancko, a jeszcze lepiej wygląda z kieliszkiem miejscowego wina. Spójrzcie, co tam się dzieje. Dzień dobry! Winiarze, pracownicy winnicy miejscowej również z Polski. Wszyscy uciekają przed deszczem. Uciekamy i my, ale najpierw Bratkartoffel mit Bratwurst und Wein. Weißwein. Das ist logisch.